Przyszedł do mnie pacjent, który zrobił sobie tatuaż 10 lat temu i chciał go usunąć szybko, ale nikt mu nie powiedział, że kolor, głębokość, typ skóry decydują o tym, jak długo potrwa usuwanie i jakie będą efekty. W tym filmie pokażę Ci krok po kroku, co naprawdę musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się na usuwanie tatuażu. Ale zanim dowiemy się, jak usuwamy tatuaż, musimy poznać, jak zbudowana jest skóra. Skóra zbudowana jest z 3 warstw: z naskórka, skóry właściwej oraz tkanki podskórnej. Naskórek jest o tyle dla nas ważny, że jest to część, która cały czas się łuszczy. Co 28 dni tyle trwa cykl wymiany podstawowych jednostek budulcowych naskórka, czyli keratynocytów. Jak widzicie tutaj pod mikroskopem znajdują się właśnie te części, które będą się łuszczyć. Tutaj widzicie na dole warstwę podstawną naskórka, z której powstają nam nowe komórki naskórka. I tak jak mówiłem, trwa to 28 dni. Dlaczego o tym mówię? To jest bardzo ważne pod względem zrozumienia tego, że tam tusz nie może się znajdować, czyli wyobraźcie sobie, że tutaj znajdowałby się tusz, on w ciągu 28 dni zostałby wydalony z tego naskórka. I teraz przechodzimy do bardzo ważnej części, czyli tutaj z skóry właściwej. Ważne dla zrozumienia jest to, że tusz w trakcie tatuowania trafia nam do skóry właściwej, czyli jest to część skóry, która jest stała, która się nie zmienia, która się nie łuszczy. Teraz możemy bardzo ładnie zobaczyć sobie w zdjęciu mikroskopowym, jak wygląda tusz po jednym dniu, czyli tutaj możecie sobie zobaczyć, że ten tusz znajduje się praktycznie pod naskórkiem, ale co jest ważne, w skórze właściwej. Potem po 7 dniach ten tusz migruje nam troszeczkę niżej. Widzicie go tutaj w skórze właściwej i po 56 dniach możecie zobaczyć, że ten tusz już znajduje się niżej, ale co ważne, on znajduje się w skórze właściwej. Będzie to dla nas bardzo ważne do zrozumienia całości tego procesu. Zrozumieliśmy teraz, jak zbudowana jest skóra i gdzie znajduje się tusz. Także przechodzimy sobie do momentu, w którym organizm rozpoznaje tusz jako ciało obce. Tusz nie jest naturalnym składnikiem organizmu, organizm nie rozpuszcza go ani nie metabolizuje. Zamiast tego tutaj mamy do czynienia z tym, że organizm uruchamia sygnał alarmowy, który woła nam makrofagi. Makrofagi są to komórki odpornościowe, z greckiego makro znaczy duży, fagi oznacza jeść i mamy do czynienia z tym, że taki makrofag przybywa właśnie do tej skóry właściwej i pochłania nam ten tusz. Zazwyczaj sytuacja wygląda tak, że taki makrofag pochłania na przykład bakterie, wirusy. W środku używa swoich enzymów, żeby zniszczyć te wirusy i bakterie i je wydalić. W tej sytuacji makrofag nie jest w stanie tego tuszu nam enzymatycznie zniszczyć. Dlatego postanawia nam ten tusz przetrzymywać w sobie. Więc makrofag trzyma ten tusz w sobie. Możesz to sobie wyobrazić jako taki worek śmieci, którego nie możesz wyrzucić. Ale co się dzieje z tuszem w tych makrofagach? Zobaczmy sobie na podstawie modelu przechwytywania, uwalniania i ponownego przechwytywania, czyli mamy sobie tutaj tatuaż, który robimy, trafia ten tusz do skóry właściwej. Ten tusz jest pochłaniany przez makrofaga. I co się dzieje, kiedy ten makrofag umiera? Wydawałoby się, że może ten tusz trafiać do skóry właściwej i nikt się nim nie zajmuje. Nic bardziej mylnego, po śmierci takiego makrofaga kolejny makrofag przybywa i zajmuje się tym tuszem. I tak do końca naszego życia, przez całe nasze życie, ten tusz znajduje się ciągle w makrofagach. I tak w kółko, przez całe życie barwnik krąży pomiędzy komórkami odpornościowymi. To tłumaczy nam, dlaczego tatuaże utrzymują się przez całe życie. Teraz macie unikalną możliwość zobaczenia tego, czego nie widziało prawdopodobnie większość ludzi, jak wygląda Wasz makrofag, czyli tutaj widzicie tego makrofaga, który w sobie posiada tusz. To, co widzicie, to zielone, to jest właśnie ten tusz przez niego pochłonięty. Podsumowując, to co jest ważne, pigment krąży w makrofagach, które znajdują się w skórze właściwej. Nawet jak jeden makrofag umiera, kolejny przejmuje jego rolę. Dlatego z tego wynika właśnie, że te tatuaże mogą utrzymywać się latami. Faza pierwsza. Zabieg laserowy, laser pikosekundowy trafia w pigment. Cząsteczki tuszu pochłaniają energię, zachodzi efekt fotoakustyczny, fala ciśnienia rozrywa pigment na mikroskopijne fragmenty, nie dochodzi do wypalenia ani uszkodzenia skóry, skóra reaguje,
obrzęk, zaczerwienienie, możliwy frost. Czyli mamy 1/3 dzień od zabiegu, reakcja zapalna i fagocytoza. Organizm traktuje rozbity pigment jak ciało obce. Do miejsca trafiają makrofagi, które pochłaniają cząsteczki. Trwa faza zapalna, zaczerwienienie, pieczenie, obrzęk. Cząstki pigmentu są teraz zamknięte w makrofagach. Dzień 4, 7. Gojenie naskórka. Skóra złuszcza się, naskórek się regeneruje, w głębi około 30% rozbitego pigmentu wędruje w makrofagach do naczyń limfatycznych. Reszta rozbitego pigmentu jest ponownie wychwytywana przez makrofagi. Nadal pozostaje w skórze, dlatego często potrzebujemy nawet 5-12 sesji. To jest jedno z najczęściej zadawanych przez pacjentów pytanie. Dlaczego potrzebujemy aż tylu sesji? Odpowiedzią bardzo dobrą jest właśnie ten etap, który właśnie sobie teraz przeczytaliśmy. Tydzień drugi. Limfa plus węzły chłonne. Pigment opuszcza skórę z chłonką, trafia do węzłów chłonnych, tam część zostaje, część przechodzi dalej do krwiobiegu. Tydzień 3, 4. Układ krwionośny i wątroba. Rozbite pigmenty docierają do wątroby, są rozkładane enzymatycznie lub magazynowane w komórkach Kupfera. Pigmenty są wydzielane do żółci i trafiają do jelit albo do moczu. Tydzień 5, 8. Usunięcie i organizacja tkanek. Organizm usunął maksimum pigmentu z tej sesji, skóra odbudowuje kolagen, zakończenie stanu zapalnego. Bardzo częstym zadawanym przez pacjentów pytaniem jest właśnie to, kiedy zobaczą pierwsze efekty, kiedy tatuaż zacznie blednąć. Odpowiedź jest bardzo prosta, że jesteśmy zależni bardzo mocno od układu odpornościowego. Wtedy, kiedy użyjemy lasera, musimy czekać, aż ten układ odpornościowy przeniesie po prostu ten tusz. Jak widzicie, jest to długi proces. Czasami musimy czekać właśnie 6 tygodni, 8, żeby zobaczyć pierwsze efekty. Po 8 tygodniach gotowość do kolejnej sesji. Skóra w pełni wygojona, układ immunologiczny gotowy do pracy nad kolejną warstwą pigmentu. Nowy zabieg jest bezpieczny i skuteczny. Przerwy między sesjami muszą wynosić najlepiej 8 tygodni, ze względu na złożoność procesu, jak sami zobaczyliście. Trzecim bardzo częstym zadawanym przez pacjentów pytaniem jest właśnie to, czy moglibyśmy przyspieszyć sesję. Nie robić je co 2 miesiące, tylko na przykład co miesiąc. Odpowiedź brzmi, najkorzystniejsze dla pacjenta jest właśnie zrobienie tych dłuższych przerw, czyli na przykład 2 miesiące, które są najbardziej optymalne, a prace naukowe mówią nawet o tym, że przy trudniejszych tatuażach, gdzie znajduje się na przykład dużo tuszu, nawet wydłużenie tego do 10 tygodni. Teraz porównamy sobie laser pikosekundowy i laser nanosekundowy, który jest laserem starszej generacji i zobaczmy sobie. Mamy porównanie czasu impulsów tych laserów, czyli weźmiemy sobie laser pikosekundowy, który jest 1000-krotnie szybszy niż laser nanosekundowy, czyli jego głównym elementem rozbijania tego tuszu będzie efekt mechaniczny, w laserze nanosekundowym będzie to głównie efekt termiczny. Dlaczego laser pikosekundowy jest skuteczniejszy? Po pierwsze, mniej ciepła rozpraszanego, czyli mniej czasu ma ta temperatura, dzięki temu, że ten impuls jest tak szybszy, żeby się rozejść na boki i mamy dzięki temu mniejsze uszkodzenia. Jest silniejszy efekt fotoakustyczny, dzięki temu jest lepsze rozbijanie tego tuszu i mamy mniejsze cząstki po rozbiciu, czyli łatwiejszy transport dla makrofagów. Jeśli mielibyśmy sobie porównać właśnie te dwie technologie, to nano to jest taki młotek, czyli ciepło plus uderzenie, a piko to jest taka petarda, tylko eksplozja bez nadmiernego ciepła. I teraz kolejną rzeczą, żebyś mógł świadomie podjąć decyzję, jaki laser wybierasz, jest zrozumienie odrobiny fizyki, na jakiej działają te lasery. Czyli mamy na początku taki mechanizm jak blokada cieplna, czyli jak tutaj widzisz, jeśli ogrzewasz bardzo szybko pigment, ciepło nie zdąży uciec poza ten pigment i mamy do czynienia z tego, że temperatura gwałtownie rośnie, często paruje lub pęka. I jest to o tyle dla nas ważne, że dzięki temu nie dochodzi do rozchodzenia się tego ciepła i mamy mniejsze ryzyko powikłań, mniejsze ryzyko przebarwień. Ten mechanizm zachodzi w laserze pikosekundowym i nanosekundowym. Jeżeli spojrzymy na drugi mechanizm, czyli blokadę naprężeń, czyli musisz wziąć pod uwagę to, że piko, jeszcze raz przypominam, jest 1000 razy szybszy impuls. Czyli tutaj mamy do czynienia z blokadą naprężeń, gdy podgrzewasz bardzo szybko, napięcie nie ma czasu się rozproszyć i tutaj będzie nam wzrastało ciśnienie i często od tego będzie nam właśnie pękał ten tusz, będzie się jeszcze bardziej rozbijał. To z tego właśnie wynika, że w pikosekundowym ten tusz jest
o wiele mniejszy niż w nanosekundowym, ponieważ w nanosekundowym blokada naprężeń nie występuje. Występuje tylko w laserze pikosekundowym, tym nowszej generacji laserze. I teraz przejdziemy sobie do tabelki, czyli podsumowującej te dwa lasery, czyli mamy laser nanosekundowy i laser pikosekundowy. W laserze pikosekundowym głównie mamy reakcję fotoakustyczną i rozbicie mechaniczne, nie ma rozchodzenia się tam ciepła, natomiast w laserze nanosekundowym mamy fototermiczną reakcję, ciepło, które rozbija nam ten pigment, czyli dominującym efektem tutaj będzie termiczne uszkodzenie, tutaj będzie implozja mechaniczna cząstki. To, co jest bardzo ważne, to jest zrozumienie tego, że w laserze pikosekundowym i nanosekundowym mamy blokadę cieplną, ale blokada naprężeń występuje tylko w laserze pikosekundowym. Dzięki temu skuteczność usuwania trudnych kolorów jest wyższa w laserze pikosekundowym, ryzyko przebarwień jest mniejsze w laserze pikosekundowym niż w laserze nanosekundowym. I teraz przechodzimy sobie głębiej do tego badania. To, co jest ważne, żeby zrozumieć w tym badaniu, my porównywaliśmy sobie usuwanie tatuażu za pomocą lasera nano i lasera piko. Używaliśmy długości 1064 oraz 532. Jest to o tyle ważne, że różne kolory wyłapują różne długości fali i różnymi długościami fali usuwa się lepiej różne kolory. Zaraz to wszystko wyjaśnię, może wydawać się to skomplikowane, ale przyjrzyjmy się bliżej temu tatuażowi. Czyli zobaczcie, tutaj mamy efekty tego, że usuwaliśmy ten tatuaż wszystkimi rodzajami lasera, wszystkimi rodzajami długości. I najlepsze efekty do tuszu czarnego mamy laserem pikosekundowym 1064 długością fali. Tutaj możecie zobaczyć sobie właśnie na tej tabelce, że bardzo dobre efekty dawał nam właśnie laser pikosekundowy. Wniosek kliniczny jest taki dla osób usuwających, lub dla pacjentów, że najlepszym wyborem przy czarnym tatuażu jest laser pikosekundowy o długości fali 1064, ponieważ działa głębiej, trafia selektywnie w barwnik czarny, generuje mniejsze ryzyko przegrzania i właśnie powikłań, efektów ubocznych niż długość 532 nanometry. Tutaj ważne jest też zaznaczyć, że to jest po 4 zabiegach takie efekty i to nie jest skończony efekt, to nie jest skończone usuwanie tego tatuażu. Można by osiągnąć na przykład załóżmy po 8 sesjach, po 5 czy 9 lepszy efekt właśnie tego usunięcia tatuażu. Teraz przechodzimy do usuwania koloru czerwonego w tatuażach i cytat z badania naukowego to jest: skuteczność lasera pikosekundowego 532 nanometry jest wyraźnie wyższa niż wszystkich innych badanych laserów w usuwaniu czerwonych tatuaży. Jeżeli przejdziemy sobie właśnie do tego tatuażu, to długość 532 nanometry pikosekundowy najlepiej szło nam usuwanie w porównaniu na przykład do długości 532 tej samej w laserze nanosekundowym. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres też bardzo ładnie nam pokazuje, że najlepsze efekty dawał nam laser pikosekundowy 532 nanometry w porównaniu do innych laserów i długości fal. Wniosek kliniczny dla nas jest taki, że jeśli usuwasz czerwony tatuaż, 532 nanometry, laser pikosekundowy to złoty standard. Laser nanosekundowy 532 nanometry może wymagać więcej sesji, może powodować nam większe ryzyko przebarwień i mniej skutecznie rozbija nam pigment. I teraz przechodzimy sobie do usuwania zielonego koloru. Możemy zobaczyć na zdjęciu, że najlepsze efekty w usuwaniu zielonego koloru dawał nam laser pikosekundowy, długość 532 nanometry. Jak widzicie tutaj też te ciemniejsze elementy czarne najlepiej usuwał laser pikosekundowy. Działa znacznie lepiej niż nano lub 1064 nanometry. To, co jest ważne, to jest to, że zielony tusz jest trudny do usunięcia, słabo pochłania długości fali typowe dla wielu laserów, czyli szczególnie 1064, czyli jak widzicie na wykresie, najlepiej sprawdza się do tego koloru długość 532, laser pikosekundowy. Laser nanosekundowy nie dawał tak dobrych efektów jak pikosekundowy, czyli warto właśnie usuwać te trudniejsze kolory przy pomocy lasera pikosekundowego. Wnioski kliniczne są dla nas takie, że dla zielonego i fioletowego pigmentu 532 nanometry, laser pikosekundowy. Dla czerni, jak zawsze, najlepszy okazał się laser pikosekundowy 1064. To potwierdza nam właśnie, że pikosekundowe impulsy są skuteczniejsze w praktyce, szczególnie w
trudnych kolorach. Bardzo ciekawa rzecz, którą chciałbym pokazać, bo często pacjenci oczekują, że po pierwszym, po drugim zabiegu będą spektakularne efekty. Natomiast te zdjęcie, ten efekt z tego badania pokazuje nam bardzo ładnie, że po pierwszym, po drugim zabiegu tych efektów praktycznie nie widzimy. Są bardzo ciężkie do zaobserwowania. Natomiast po czwartym zabiegu zaczynamy widzieć już te efekty. Czyli to, co jest ważne, że przy usuwaniu laserowym mieć cierpliwość. Czasami usuwanie laserowe może wymagać właśnie 4-6 sesji, a nie 1-2, jak czasami pacjenci oczekują. Dlatego trzeba mieć świadomość tego, że to może trwać. Jeżeli jesteś ciekawy, jak ten laser radzi sobie w usuwaniu rozstępów, koniecznie obejrzyj ten film, gdzie pokazaliśmy historię naszej pacjentki.